Witam w kolejnej odsłonie relacji z budowy modelu samochodu terenowego GAZ-69 w opracowaniu z małego modelarza z 1984 roku. Wszystkie wcześniejsze filmy oczywiście można znaleźć na kanale. Utworzona została również specjalna playlista. Kolejny odcinek i kolejne prace. Tym razem zaczynam od silnika wycieraczek. Wykorzystam części z numerem 82. Schemat wykonania tego elementu pokazuje rysunek 20. Gotowy silnik przyklejony zostanie do szyby, jest więc to kontynuacja poprzedniego odcinka. Tradycyjnie już wszystkie części. Jeszcze raz rysunek 20 i rozpoczynam od części 82. Kolejny element, a właściwie elementy, to dwa takie same krążki 82A zamykające tulejkę 82. W każdym krążku wykonany zostanie niewielki otwór, przez który później przejdzie część 82B.
Została jeszcze część 82F. Tego na tym rysunku może tak dokładnie nie widać, ale jest to rurka, która przyklejona zostanie do części 82D. Tu już silnik wycieraczek gotowy. A tu już po przyklejeniu do szyby. Również do szyby przyklejone zostaną kolejne elementy, wycieraczki. Wykonane one zostaną z części z numerem 83. Części nie jest dużo, natomiast ponieważ będzie to element widoczny w modelu, postanowiłem fragment zaznaczony kreskami zastąpić cienkim drutem. I tu skorzystałem z drutu od szczotki do czyszczenia komina. Część 83B podkleiłem tekturą o grubości 0,5 mm. Według szablonu U2 przygotowałem kawałek drutu. Tutaj wszystkie elementy wycieraczek przygotowane, a tu już przyklejone do szyby. Z części z numerem 84 wykonana zostanie kierownica. Tu opis jest długi, będę do niego wracał. Natomiast jest również rysunek 21, który dokładnie pokazuje, jak tą kierownicę należy wykonać. Umiejscowienie kierownicy jest oczywiście wiadome. Tutaj wszystkie niezbędne części z kartonu, natomiast użyłem również innych materiałów, o których szczegółowo powiem później. Zaczynam natomiast od części 84, z której wykonana zostanie kolumna. Jest też informacja, że kolumnę tą sklejamy na drucie W, na niej nawinięta zostanie część 84A i przyklejony krążek 84B. Już zdążyłem się trochę namęczyć, gdy zorientowałem się, że nie wyciąłem otworu w części 49, który miał wejść po zrolowaniu zaznaczony na czerwono fragment części 84. Teraz ten otwór z uwagi na jego umiejscowienie byłoby mi trudno wyciąć, w związku z tym odciąłem fragment części 84, o którym mowa.
Pomalowałem na szaro fragment białego pola części 84A, ponieważ przy próbnym zrolowaniu zauważyłem, że jego niewielki skrawek byłby widoczny. Niestety część 84B, która miała zostać przyklejona do zrolowanej części 84A, czyli w miejscu pokazanym na rysunku, nie za bardzo nadawała się do użytku ze względu na wyraźne przesunięcie koloru. Postanowiłem samemu przygotować ten element, a ponieważ na zdjęciach oryginału zauważyłem lekkie wyoblenie, również przy okazji takie zrobiłem. No i wreszcie koło od kierownicy. Ciekawy jest sposób wykonania tego koła zaproponowany przez autora opracowania. W opisie czytamy: koło kierownicy wykonujemy z drutu i części 84C. Drut oklejamy bardzo ściśle paskiem 84C i mocno raz przy razie okręcamy nitką. Następnie wyginamy ją na wałku o średnicy 24 mm, tak aby końce dokładnie się zeszły. Łączenie zalewamy klejem, po całkowitym wyschnięciu odwijamy nitkę. Szczerze powiem, że chciałbym sprawdzić ten sposób, ale wątpię, żeby dobrze mi to wyszło. Zacząłem rozglądać się za gotowym kółkiem, które pasowałoby wielkościowo i mógłbym wykorzystać. Rozważałem kółko kaletnicze, kółko do karniszy, czy kółko do kluczy. Ostatecznie zdecydowałem się na uszczelkę z gumy. Również elementy zaznaczone czerwonymi kreskami wykonałem z materiału innego niż drut. W tym przypadku skorzystałem z cienkiej plastikowej rurki, którą przyznam się, nie wiem nawet skąd mam. Tu już kolumna połączona z kierownicą. Pozostała jeszcze część 84D. Z opisu wynika, że element ten służy do przyklejenia kolumny kierownicy do tablicy rozdzielczej. Dokleiłem też wyoblony zamiennik części 84B. Na tych zdjęciach może słabo to widać, ale element ten polakierowałem na jasno-szary kolor. Pozostaje jeszcze kwestia odciętego fragmentu części 84. Żeby jednak bardziej stabilnie kierownica była umocowana w modelu, dorobiłem kawałek drutu. Jest on wygięty i przyklejony z tyłu części 49, a więc w niewidocznej części modelu, a kolumnę kierownicy nasadziłem właśnie na ten drut.
dzisiejszym odcinku wykonałem również elementy z części 85, 86 i 87. Tu wykorzystałem tylko pojedyncze kartonowe części z wycinanki bez żadnych dodatków, a prace przebiegały według znanego już schematu: wycięcie, retusz, formowanie.
I to, co stało się już tradycją ostatnich odcinków, aktualny wygląd modelu. Oczywiście nadwozie nie jest jeszcze połączone na stałe z podwoziem, koła również nie są przyklejone, bo w ich przypadku planuję jeszcze dalsze prace.